Witajcie w Dzienniku Łowcy, serii, w której wyskilowaną postacią K od zera gram z pewnymi utrudnieniami, które wy jako widzowie możecie mi narzucać. Gra polegać będzie na tym, że wykorzystywać mogę jedynie przedmioty zdobyte z potworów, questów czy kupione od NPC w grze. Zakazany jest handel z innymi graczami, podnoszenie przedmiotów z ziemi oraz korzystanie z marketu, chyba że koło fortuny uśmiechnie się do mnie i mi na to pozwoli. Dzień trzeci rozpoczęliśmy od Stone Golemów na Farmine. Musimy przebić się przez zadanie z Iron Ore, a Stone Golem dropi je częściej niż dwarfy. Po około 1,5 godziny dropienia żelaza wybrzmiał grzmot i ktoś wylosował z koła losowy ekwipunek, który nakazuje mi założyć pierwszą rzecz ekwipunku lub broń, z której mogę korzystać i używać jej przez 30 minut. Na całe szczęście ze Stone Golema nie poleciał mi Carlin Sword od momentu wylosowania tej kary i udało mi się uzbierać wszystkie Iron Ore, które potrzebowałem do zadania. Oddaliśmy pierwsze zadanie z naszych customowych, co dodało nam 1 KGP oraz Dwarven Shield do dodatkowej sakwy. Następne zadanie dobierałem z większą rozwagą, aby znów nie zatrzymać się w miejscu na dłuższy czas. Padło więc na uzbieranie 2 Troll Greenów oraz 2 Goblin Earów. Pamiętałem też o karze, która zacznie się dopiero w momencie, jak wydropię jakiś element wyposażenia, więc udałem się na trolle, z których poleciały leather bootsy, które tak naprawdę tylko podmieniłem, ale kara już od tego momentu zaczęła się liczyć. Zebranie 2 Troll Green zajęło mi około 10 minut, więc bardzo szybko. Następnym krokiem naszej przygody będzie zdobycie Goblin Earów z goblinów, wybrałem się więc na Femor Hills. Z goblinami poszło nieco dłużej, ale już po 12 minutach udało się zebrać potrzebne nam uszy. W taki oto sposób wykonaliśmy drugie z naszych customowych zadań, które dało nam Plate Armor oraz 1500 golda. I jako kolejne zadanie wybrałem zabicie 50 rotwormów oraz przyniesienie 5 Carrion Worm Fangsów. Wybraliśmy się więc do Darashi, gdzie zadanie zajęło mi około 5 minut, więc poszło jak z płatka. Tak oto zakończył się dzień trzeci. Skończyliśmy na pozyskaniu 72 000 expa, 12 000 profitu, cała wyprawa zajęła nam około 3 godziny. Dzień czwarty zaczęliśmy od wzięcia nowego zadania, jakim jest zabicie 150 cyklopów oraz zdobycie jednego cyklop toe. Udaliśmy się więc do Edron, aby jak najszybciej ukończyć to zadanie. Po 20 minutach i 74 cyklopach później rozległ się ogromny wystrzał piorunów. Słuchając, słyszałem ich 5 i ktoś 5 razy zakręcił kołem fortuny. Trafione rzeczy na kole to: kapitanowie statków na ciebie plują, czyli masz zakaz podróży statkami na 20 minut, podatek od sukcesu, losowy ekwipunek, zielona strefa, przez którą na 10 minut muszę wrócić do miasta i stać tam nic nie robiąc w grze, więc była przerwa na mały giveaway oraz ogłupienie, czyli zapomnienie wszystkich czarów na 15 minut. Zacząłem więc od zielonej strefy i zorganizowałem dla swoich widzów na Twitchu mały giveaway w postaci 25 TC. Po 10 minutach bezczynności wróciłem na cyklopy, aby dobić nasze zadanie. W międzyczasie z cyklopa wypadł Battle Shield, który musiałem na siebie założyć na 30 minut. Po kolejnych 15 minutach udało nam się zabić 150 cyklopa, więc kolejne zadanie możemy odhaczyć, co dało nam 2500 golda oraz Crown Armor, które pozostawiam w dodatkowej sakwie na czarną godzinę. Następnym zadaniem przeze mnie podjętym będzie zdobycie 10 Crocodile Leatherów, więc udaliśmy się na Port Hope do ich jaskini. W międzyczasie w Temple PH trafiliśmy na niski level, któremu oddaliśmy nasze 10%, dzięki czemu spełniliśmy karę podatek od sukcesu. Dodatkowo przypomniałem sobie, że na krokodyle jest task u Grizzly Adamsa, wziąłem go więc i kontynuowałem zdobywanie naszych Crocodile Leatherów. Zdobycie ich zajęło nam tak naprawdę 10 minut, więc kolejne zadanie z dodatkowych zadań udało nam się dzisiejszego dnia ukończyć, przez co 1500 golda oraz Soldier Helmet trafiają w nasze ręce.
Następnie postanowiłem kontynuować zabijanie krokodyl do taska, bo ostatnie zadanie, które mamy, zajmie nam sporo czasu. Jest to zdobycie 10 wolfpawów. Niedługo później rozległ się jednak grzmot i z koła fortuny ktoś wylosował klątwę złodzieja, przez którą wszystko od momentu jej zaczęcia musiałem oddać komuś lub wyrzucić w depo na ziemię. Po zabiciu 221 krokodyli wróciłem do depo i na ziemi wyłożyłem wszystko, co zdobyłem przez ostatnie 30 minut rozgrywki. W taki oto sposób zakończył się dzień czwarty naszej przygody. Zdobyte 111 000 expa, 5 koła profitu, a zajęło nam to niecałe 2 godziny. Dzień piąty rozpoczęliśmy od losowania w kole fortuny, ponieważ pierwszy film wygenerował na ten moment ponad 90 polubień, a 50 triggerowało w nim los w kole na starcie kolejnego dnia. Na kole fortuny wypadło nam pełne ręce roboty, przez co zdejmuję shielda na 15 minut. Oszukałem nieco system i wziąłem z depu halberd, który jest dwuręczny. Następnie wróciłem na krokodyle, żeby dobić taska dla Grizzly Adamsa. Brakowało nam tylko około 80 sztuk. Po około 15 minutach bicia dokończyliśmy taska i od Grizzly Adamsa odebraliśmy możliwość zabicia ich bossa, czyli snapera, na którego czym prędzej się udaliśmy i tym oto sposobem, o czym na streamie zapomniałem, udało nam się ukończyć pierwsze z naszych głównych wyzwań, czyli zabicie bossa. Ze snapera wypadły nam plate legi, które od razu założyłem, ponieważ tylko ich brakowało mi do typowego plate seta. Przyszedł teraz czas na najtrudniejsze z naszych pierwszych customowych zadań, mianowicie chodzi o zdobycie 10 wolfpawów, które dropią niezwykle rzadko. Udaliśmy się więc do Carlin. 5 minut od momentu startu naszej wyprawy rozległ się grzmot i z koła fortuny ktoś wylosował nagły zwrot akcji, przez co musieliśmy udać się bez przygotowania na najbliższy mojej obecnej pozycji quest. Padło więc na zapomniany Elvenbane quest, który oblegany jest przez potężne potwory takie jak Dragon, Demon Skeletony czy Elf Arcanist. I jako, że jestem już dość potężnym rycerzem, quest poszedł stosunkowo łatwo. Udało nam się zabić pierwszego smoka, pokonać Minomaga, orka szamana, 2 DS-y oraz elfa arkanista, dzięki czemu odebraliśmy nagrody, jakimi były Morning Star oraz Dwarven Shield, tym samym kończąc naszą karę. Po wykonaniu kary wróciliśmy na wilki, aby kontynuować nasze zadanie, no i dopiero po 20 minutach spadła nam pierwsza łapka wilka. Po kolejnych 15 minutach bez żadnego dropu wolfpawa wybrzmiał grzmot i z koła wylosowana została kara dłonie w kieszeni, przez co nie mogę używać run oraz potionów przez następne 10 minut. Następnie po około 20 minutach wybrzmiał kolejny grzmot i z koła wylosowana została klątwa złodzieja, przez co wszystkie zdobyte od tej pory przedmioty muszę wyrzucić na ziemię w depo lub komuś oddać. Najgorsze dopiero przed nami. Po 4 minutach od wylosowania klątwy złodzieja spadła nam druga łapka, a zaraz po niej 10 minut później kolejna, z których niestety nie mogłem się cieszyć, bo musiałem je wyrzucić w depo. Przez prawie 1,5 godziny bicia wilków spadły nam 3 łapki, z czego 2 musiałem wyrzucić ze względu na karę narzuconą na ostatnie 20 minut wyprawy. Tak oto prezentuje się nasz dzień piąty. Zdobyte 40k doświadczenia, 2,5k golda, a cała wyprawa trwała niecałe 2 godziny. Dodatkowo na ekranie widzicie również nasz aktualny ekwipunek. Postanowiłem, że dodam go do naszego HUD-u, abyście wiedzieli więcej o naszej aktualnej sytuacji. W tym miejscu chciałbym wam wszystkim podziękować za aktywność oraz ilość wyświetleń poprzedniego filmu. Bardzo się cieszę, że film spodobał się wam aż tak bardzo i mam nadzieję, że seria będzie wciąż cieszyć się tak dobrymi ocenami i komentarzami, jak w przypadku pierwszego filmu. Spróbujemy podbić stawkę i przy tym filmie do triggera koła losu ustalam dolny limit 75 polubień. Jeśli uda wam się dobić tą ilość, następnego dnia od momentu wbicia na starcie zakręcę kołem. Zapraszam was też na mojego Twitcha, gdzie widać nieco więcej niż w przypadku filmów. Odnośnik znajduje się w opisie filmu oraz wyświetla się właśnie na ekranie. Ja się z wami żegnam i do następnego. Na razie.